Świat, w którym żyjesz, został zmanipulowany na długo przed twoim wejściem do niego. Te zasady, których nauczono cię przestrzegać, nie są ograniczające przypadkowo. Zostały zaprojektowane, by utrzymać cię w tym samym miejscu, podczas gdy inni poruszają pionkami do woli. Kto naprawdę osiąga sukces? Najmądrzejszy? Najsilniejszy? Ten, kto pracuje niestrudzenie? W praktyce prawdziwym zwycięzcą jest ten, kto rozumie, że zasady można giąć, modyfikować, reinwentować. Sun Tzu mówił, że największa umiejętność polega na wygrywaniu bez walki. Ale co, gdyby sekretem była całkowita zmiana gry na swoją korzyść? Wyobraź sobie, jesteś uwięziony w zamkniętym pomieszczeniu. Większość próbowałaby wyważyć drzwi lub uderzyć w ścianę. Ale ten, kto myśli strategicznie, zauważa, że klucz jest w kieszeni strażnika. I wszystko, czego potrzeba, to przekonanie go, by otworzył drzwi. To nie jest kolejna pusta mowa motywacyjna. Nie powiem ci, że wystarczy więcej pracować lub wierzyć w siebie. Chcę pokazać, jak modyfikować zasady gry. Ostatecznie istnieją tylko dwie ścieżki. Dalsze przestrzeganie zasad, które ci wręczono, lub rozpoczęcie pisania własnych. Jeśli nadal wierzysz, że świat jest sprawiedliwy, przykro mi to komunikować. Ta wiara tylko trzyma cię uwięzionego na planszy. Od zarania ludzkości zawsze istniały dwa typy ludzi. Ci, którzy podążają za zasadami i ci, którzy je tworzą. Sama historia dowodzi, że ci, którzy naprawdę wygrali, nigdy nie zaakceptowali narzuconych warunków. Zmienili grę całkowicie. Podczas gdy większość dąży do rywalizacji w ramach istniejących zasad, prawdziwi strategowie są zajęci reinwentowaniem tych zasad na swoją korzyść. Pomysł, że wystarczy podążać tradycyjną ścieżką, by osiągnąć sukces, to jedna z największych pułapek ze wszystkich. Od małego słyszymy, że sekretem jest studiowanie, zdobycie stabilnej pracy, wysiłek, cierpliwość. Gdyby to było wszystko, dlaczego tak wielu inteligentnych i pracowitych ludzi czuje się sfrustrowanych, uwięzionych w przeciętnym życiu? Ponieważ prawdziwa rywalizacja nie dotyczy wysiłku, dotyczy strategii. Nietzsche uchwycił tę prawdę, gdy mówił o przewartościowaniu wartości. Zauważył, że dominujące wartości społeczeństwa to tylko konstrukcje stworzone przez tych, którzy dzierżą władzę, nie zasady absolutne. Koncepcja nadczłowieka, tego, który odrzuca narzucone wartości i tworzy własne zasady. Większość żyje w ramach moralności niewolników, akceptując gotowe standardy bez kwestionowania. I co najgorsze, ta moralność została zaprojektowana przez tych, którzy już są u władzy, stworzona po to, by utrzymać innych w ujarzmieniu. Propozycja nie polega na pogodzeniu się z tymi zasadami. To stanie się własnym architektem rzeczywistości. Tworzenie nowych wartości opartych na twojej woli mocy. Może myślisz, w porządku, ale nie jestem filozofem. Co to zmienia dla mnie? Odpowiedź tkwi w sposobie, w jaki podchodzisz do każdego wyzwania. Większość ludzi, stając przed problemem, próbuje go rozwiązać większym wysiłkiem, pracując więcej godzin, studiując jeszcze więcej, powtarzając to samo i oczekując innego rezultatu. Ale sekret nie polega na robieniu więcej. Polega na robieniu inaczej. Największym błędem mas jest myślenie, że życie opiera się na sprawiedliwości i merytokracji, gdy w rzeczywistości wszystko kręci się wokół percepcji i dźwigni. Ludzie, którzy naprawdę osiągają wybitne pozycje, nie dotarli tam tylko dlatego, że byli bardziej zdolni. Zrozumieli prostą zasadę. Gra nigdy nie ma stałych reguł. To, co działa dzisiaj, może nie mieć wartości jutro. Dave Trott w koncepcji myślenia drapieżnego podsumowuje to błyskotliwie. Problemy nie pojawiają się w próżni. Powstają w kontekście. Zmień kontekst, a często problem znika. Ile energii marnujemy, próbując zwalczać przeszkody, gdy być może najmądrzejsze byłoby po prostu przekształcenie scenerii, w której się znajdują. To jak gra w szachy z kimś, kto zmienia zasady w trakcie gry. Więc wielkie pytanie brzmi: będziesz nadal grał według zasad innych, czy nauczysz się je zmieniać? Pierwszym krokiem jest zaakceptowanie, że zmiana nie przyjdzie tradycyjną drogą. Prawdziwi wielcy gracze odrzucają warunki, które otrzymują. Redefiniują je. Jeśli celem jest naprawdę zmienić swoją rzeczywistość, to jest ta droga. Większość spędza życie próbując lepiej grać w ramach narzuconych norm,
Ale ten, kto myśli strategicznie, nie gra w tę samą grę. Wymyśla nową. Możesz przekształcić tylko to, co widzisz. To, co odróżnia wizjonerów od konformistów, to właśnie zdolność widzenia poza oczywistością. Sokrates jest jednym z największych przykładów tego. Żył w kontekście, w którym sofiści dominowali w dyskursie publicznym, traktując prawdę jako coś elastycznego, co można było sprzedać zgodnie z interesami. Gra była prosta. Kto lepiej manipulował słowami, stawał się szanowany. Sokrates odmówił zaakceptowania tego systemu. Zamiast rywalizować na tym samym polu co sofiści, stworzył nową metodę – majeutykę. Za jej pomocą sprawiał, że ludzie kwestionowali własne pewniki, aż zauważali, że nic nie wiedzą. Nie oferował gotowych odpowiedzi. Jego celem było rozmontowanie iluzji cudzej wiedzy. Rezultat? Nie tylko zmienił sposób myślenia swojej epoki, ale położył fundamenty całej filozofii zachodniej. Sokrates udowodnił, że często jedynym sposobem na wygranie jest zmiana środowiska gry. Teraz spójrz na swoją własną trajektorię. Ile razy już próbowałeś wygrać w grze, by na końcu zauważyć, że została zaprojektowana tak, byś przegrał? System edukacyjny, rynek pracy, nawet sposób, w jaki uczymy się o pieniądzach i związkach. Wszystko działa według niewidocznych zasad, stworzonych kiedyś przez kogoś z określonym celem. Ale oto sedno. Nic z tego nie jest trwałe. To, co dziś wydaje się niezmienne, było kiedyś czyimś wynalazkiem. I wszystko, co zostało wynalezione, może być reinwentowane. Wyobraź sobie, że jesteś w labiryncie. Większość ludzi będzie próbować znaleźć wyjście, chodząc korytarzami, podążając istniejącymi ścieżkami. Ale strategiczny myśliciel widzi alternatywę. Może wspiąć się na ściany, zobaczyć plan labiryntu z góry i przeciąć go najkrótszą drogą. To nie jest oszukiwanie w grze. To zauważenie, że zasady to tylko konstrukcje, nie absolutne prawdy. Ten rodzaj zmiany zasad wyraźnie pojawia się w świecie biznesu. Pomyśl o taksówkarzach przed pojawieniem się Ubera. Rynek był sztywno kontrolowany, wymagał drogich licencji i wielu lat budowania klienteli. Uber po prostu to wszystko zignorował. Stworzył równoległy system, gdzie każdy mógł oferować transport bez potrzeby tradycyjnych licencji. Zamiast próbować ulepszać usługę taksówkową, stworzyli alternatywę tak innowacyjną, że skończyła się z uczynieniem poprzedniego systemu przestarzałym. To jest ten rodzaj postawy, który całkowicie redefiniuje grę. Problem polega na tym, że większość ludzi spędza całe życie próbując się poprawić w systemach stworzonych po to, by ich ograniczać. Prawdziwy przełom następuje, gdy zauważysz, że możesz grać inaczej. Jeśli wszyscy biegną w tym samym kierunku, warto zapytać, dlaczego idę razem? Kto zdecydował, że to właściwa droga? Prawie nikt nie zadaje sobie tych pytań, ponieważ jesteśmy wytrenowani do podążania za nurtem, nigdy do jego kwestionowania. Prawda jest taka, że moc zmiany zasad zawsze była w zasięgu tych, którzy odważają się widzieć dalej. Jedyną konkretną barierą jest mentalność. Świat jest pełen możliwości, które ujawniają się tylko tym, którzy mają odwagę zakwestionować to, co uważane jest za normalne. Kiedy to do ciebie dociera, pojawia się przytłaczające poczucie wolności. W końcu rozumiesz, że możesz całkowicie odwrócić grę na swoją korzyść. Wielu ludzi wierzy, że kreatywność to dar zarezerwowany dla artystów czy wielkich wynalazców. To błąd. W rzeczywistości kreatywność to umiejętność znajdowania wyjść tam, gdzie nikt inny ich nie widzi. I to najbardziej potężny zasób do zmiany zasad gry. Kto opanowuje kreatywność, nie potrzebuje siły, wpływów czy bogactwa. Wystarczy widzieć to, czego inni nie dostrzegają. Dave Trott mówi, że pomysły nie powstają w próżni, ale rozkwitają właśnie w chaosie działania. Świat należy do tych, którzy działają na swoich pomysłach, nie do tych, którzy tylko o nich myślą. Stoicyzm uczy fundamentalnej lekcji o kreatywności. Prawdziwym problemem nie jest sam problem, ale to, jak na niego reagujemy. Epiktet na przykład urodził się jako niewolnik. Dla wielu byłby to nieunikniony wyrok, ale przekształcił własny umysł w swoje największe dobro i uczynił z niego narzędzie swojej wolności. Zamiast fizycznie walczyć z przeznaczeniem, zmienił swoją percepcję tego, co znaczy być wolnym, pokazując, że nawet uwięziony, jego umysł był nienaruszalny. Powszechne jest postrzeganie wyzwania jako nieprzekraczalnej ściany i próba pokonania go siłą. Kreatywny nie próbuje przejść przez ścianę.
Szuka drzwi, których nikt nie zauważył. Wspina się na górę lub kopie tunel pod spodem. Sekret wygrywania nie polega na większym wysiłku, polega na większym dostrzeganiu. Trott opowiada historię młodego kreatywnego, który chciał zaimponować dyrektorowi generalnemu gigantycznej agencji. Zamiast podążać standardową drogą, jak wysyłanie życiorysów czy proszenie o rozmowy, rozrzucił kolorowe kartki z intrygującymi wiadomościami po podłodze gabinetu szefa. Gdy dyrektor przyszedł, był zmuszony się zatrzymać, zauważyć kartki i podążyć śladem do końcowej wiadomości. Młody człowiek nie musiał nic mówić, ani prosić o uwagę. Zmienił grę na własnych warunkach i został zatrudniony na miejscu. To kreatywność w praktyce. Prostota to najbardziej wyrafinowana forma wyrafinowania. Czasami tak bardzo komplikujemy problem, że przestajemy dostrzegać oczywiste rozwiązania, gdy odpowiedź była tuż tam, w naszym zasięgu. W świecie, gdzie wszyscy starają się imponować złożonością, ten, kto opanowuje jasność i prostotę, naprawdę się wyróżnia. I kluczowy punkt. Kreatywność to nie rzadki dar. Funkcjonuje jak mięsień. Aby zmienić zasady na swoją korzyść, trzeba ją ćwiczyć codziennie. Sekret jest bardzo prosty. Przestań postrzegać problemy tak samo jak wszyscy inni. Prawdziwa kreatywność to zdolność kwestionowania, odwracania logiki i odmawiania akceptacji rzeczy takimi, jakimi są. Większość ludzi zawsze podąża tymi samymi wzorcami mentalnymi. Powtarzają stare nawyki, wierzą w to, co słyszeli od zawsze i podejmują decyzje oparte na tym, co społeczeństwo uznało za normalne. I tu tkwi wielki problem. Kto tylko podąża za stadem, nigdy nie przewodzi, tylko towarzyszy. Jeśli naprawdę chcesz zmienić grę na swoją korzyść, musisz porzucić tę mentalność ofiary i przyjąć spojrzenie drapieżnika. Ale uwaga, bycie drapieżnikiem nie ma tu nic wspólnego z agresją czy brakiem etyki. Chodzi o niezależność, wizję i odwagę do działania poza narzuconymi wzorcami. Drapieżnik nie czeka na instrukcje, nie akceptuje absolutnych prawd, nie godzi się z gotowymi warunkami. Obserwuje, analizuje i odkrywa bardziej efektywne sposoby uzyskania tego, czego chce. Często bez tego, by inni w ogóle zauważyli, że partia została już rozstrzygnięta przed rozpoczęciem. To sprowadza się do potężnej koncepcji strategicznej ignorancji. Dave Trott wyjaśnia, że dzieci mają ogromną przewagę nad dorosłymi, ponieważ jeszcze nie nauczyły się akceptować niemożliwego. Dorosły, stając przed problemem, od razu myśli o wszystkich powodach, dla których nie może go rozwiązać. Dziecko pyta, dlaczego nie? To, co blokuje rozwój wielu ludzi, to nie brak wiedzy, ale jej nadmiar. Wiedzą tak dużo o ograniczeniach, ryzykach i możliwych niepowodzeniach, że kończą sparaliżowani strachem przed porażką. Ci, którzy myślą jak drapieżnicy, często idą naprzód właśnie dlatego, że nie są skażeni tymi ograniczającymi przekonaniami. Widzenie tego, co inni ignorują i używanie tego na swoją korzyść, to coś, co Nietzsche wyczuł swoją koncepcją nadczłowieka. Uwolnienie się od mentalnych kajdan narzuconych i tworzenie własnych zasad istnienia. Drapieżnik w tym sensie to ten, kto nie akceptuje zewnętrznych definicji. Wybiera, kim będzie, w jaką grę chce grać i w jaki sposób chce wygrywać. Ale jak wprowadzić to w praktykę? Pierwszym krokiem jest przestanie działać jak większość. Ludzie podążają gotowymi formułami, ponieważ to wygodniejsze, bezpieczniejsze i aprobowane przez innych. Ironia. To właśnie droga do ograniczonego i przewidywalnego życia. Jeśli wszyscy idą w jedną stronę, zapytaj siebie, czy istnieje jakaś trasa, której nikt nie zauważył. Jeśli w Twojej dziedzinie wszyscy robią to samo, zakwestionuj, czy nie ma lepszego sposobu. Zawsze, gdy odpowiedź brzmi tak jest, bo zawsze tak było, tam istnieje przestrzeń na przełom. Myślenie jak drapieżnik to więcej niż myślenie inaczej. To widzenie gry w sposób, który niewielu rozważa. Podczas gdy ofiara widzi przeszkody, drapieżnik znajduje możliwości. Podczas gdy jedni reagują na problemy, inni antycypują i pozycjonują się tak, że sukces staje się nieunikniony. I tu pojawia się jeden z najistotniejszych punktów. Kto ma mentalność drapieżniczą, nie prosi o pozwolenie na wygranie. Po prostu działa. Podczas gdy większość czeka na pozwolenie, zachętę czy aprobatę, drapieżnik już jest w ruchu. To linia podziału między tym, kto naprawdę zmienia zasady, a tym, kto tylko uczestniczy w grze.
Ostatecznie wszystko sprowadza się do dwóch alternatyw. Albo zmieniasz grę, albo będziesz przez nią kontrolowany. Większość ludzi nawet nie zauważa, że nie przejmując stery własnej historii, kończy żyjąc według zasad innych. Najbardziej ironiczne, wielu myśli, że jest u steru, gdy w rzeczywistości tylko podąża tradycyjnymi ścieżkami. Pracują ciężko, poświęcają się, robią wszystko właściwie, ale prawie nigdy nie pytają siebie, czy ta gra naprawdę zaprowadzi ich tam, gdzie chcą być. Punktem wyjścia do odwrócenia gry jest zrozumienie, że nie trzeba prosić o pozwolenie na działanie inaczej. Historia pokazuje, że ci, którzy czekali na akceptację świata, rzadko zrobili coś wielkiego. Prawdziwi innowatorzy, myśliciele disruptywni i postacie, które zaznaczyły epokę, nie podążali za stadem. Stworzyli własne normy. Sekret początku zmiany tkwi w decyzji o nieprzyjmowaniu już narzuconych ograniczeń, szukając alternatyw, których większość nawet nie dostrzega. To prowadzi nas do gry dźwigni, jednej z największych broni tego, kto chce odwrócić tablicę. W scenariuszu, gdzie zasoby, możliwości i władza wydają się nierówno rozdzielone, nauka używania dźwigni staje się gigantyczną przewagą. Nie trzeba mieć pieniędzy, by stworzyć coś wielkiego, ani kontaktów, by otworzyć drzwi. Istotne jest odkrycie tych małych, strategicznych punktów, zdolnych zwielokrotnić Twoje rezultaty przy najmniejszym możliwym wysiłku. Trot nazywa to znajdowaniem punktu nacisku. Najmniejsze działanie, które generuje największy wpływ. Jeśli chcesz rosnąć w życiu zawodowym, powszechna droga zasugeruje Ci więcej studiowania, więcej pracy, większe starania o zadowolenie. Ale prawdziwy strateg nie myśli o ilości, ale o jakości. Jaka konkretna wiedza może uczynić Cię niezastąpionym? Jaki kontakt może otworzyć niezliczone drzwi za jednym razem? Jaki szczegół zapomniany przez wszystkich może, jeśli dobrze wykorzystany, całkowicie zmienić grę? Sekret nigdy nie polegał na robieniu więcej. Polega na wyborze tego, co naprawdę ma znaczenie. Inną niezbędną zasadą myślenia strategicznego jest umiejętność działania z niewidocznymi zasadami świata. Większość działa logicznie, bezpośrednio, przewidywalnie. Ale życie nie podąża tym scenariuszem. Ludzie wierzą nie w to, co jest prawdziwe, ale w to, co ma dla nich sens. Jeśli to rozumiesz, możesz napisać każdą narrację na swoją korzyść. Być może najbardziej niewygodną lekcją ze wszystkich jest: nikt cię nie uratuje. Jeśli czekasz na idealny moment, więcej pewności siebie lub doskonałą okazję, już zacząłeś przegrywać. Gra nie faworyzuje tego, kto czeka. Faworyzuje tego, kto tworzy własne możliwości. Tworzenie oznacza niepowodzenia, otrzymywanie krytyki, upadanie i wstawanie. Ale szczegół jest taki: podczas gdy większość postrzega porażkę jako klęskę, ten, kto naprawdę gra, by wygrać, widzi każde odrzucenie jako istotną daną procesu ewolucji. Nie oznacza końca. To mapa tego, czego unikać następnym razem. Więc nieuniknione pytanie: chcesz być graczem czy pionkiem? Świat jest pełen ludzi, którzy spędzili całe życie przestrzegając zasad, tylko po to, by zbyt późno zauważyć, że byli uwięzieni w grze niemożliwej do wygrania. Dobra wiadomość: nic z tego nie jest ostateczne. Jak mówi Trot, zasady nie są wyryte w kamieniu, ale narysowane na piasku. A piasek możesz kształtować. Teraz należy do ciebie wybór. Będziesz nadal próbować lepiej grać z zasadami, które ci dano, czy zaczniesz przepisywać całą grę na swoją korzyść? Decyzja należy do ciebie. Moment jest teraz, a następny ruch zawsze będzie twój.